Lutowanie w 3 minuty, część pierwsza. Podstawy dla początkujących. Najpierw opowiemy o tym, czego potrzebujesz, a później pokażemy w praktyce lutowanie na przykładzie paska z diodami LED. Co jest niezbędne do prawidłowego lutowania? Cyna może być bezołowiowa lub z dodatkiem około 40% ołowiu. Dla Ciebie jako początkującego polecamy cynę ołowiową, która ma niższą temperaturę topnienia. Topnik. Nigdy o nim nie zapominaj. To substancja na bazie żywicy, która pozwoli na pozbycie się tlenków, które często uniemożliwiają pocynowanie miedzianego przewodu. Istnieją różne topniki w formie płynnej czy pasty, przeważnie występujące w strzykawkach. Lutownica. Jesteś początkujący, więc polecamy Ci prostą, ale skuteczną lutownicę na tanie groty 900M, np. Rebel Technology S601, S801A czy 801B. Ważne, by taka lutownica stabilnie trzymała temperaturę około 350 stopni Celsjusza i miała regularnie czyszczony grot o zwilżoną gąbkę. Mamy do pobielenia kilka przewodów, które połączymy później do ściemniacza diod LED. Po obcięciu przewodu należy oczywiście zdjąć izolację. Linki do tego typu ściągaczy znajdziecie w opisie. Ułatwiają one odseparowanie samej izolacji bez ryzyka przycięcia miedzianych drutów w środku przekroju przewodu. Na lutownicy ustawiliśmy temperaturę 330 stopni Celsjusza. Podajemy trochę topnika ze strzykawki, na koniec dodajemy niewielką ilość lutowia. Jest to cyna ze wspomnianym wcześniej ołowiem. Paska LED nie możemy przegrzać lutownicą, by go nie rozwarstwić. Aplikujemy topnik na miedziane pola i błyskawicznie wlutowujemy przewody plus i minus. Dodajemy tylko niewielką ilość cyny, gdyż oba przewody były już wcześniej pobielone. Jak widzisz, spoiwo łapie błyskawicznie. Lutowane miejsce czyścimy zmywaczem do fluksu KT5. Opalamy jeszcze koszulkę termokurczliwą i możemy podać lutowie po drugiej stronie przewodów, które później wepniemy do ściemniacza diod LED. Trzecia ręka widoczna na filmie jest dostępna w naszej ofercie. Pozostało obrać z izolacji oba przewody od samego zasilacza. Oczywiście je też musimy pocynować. Tym razem używamy wspomnianego wcześniej topnika w formie pasty. Taki sposób aplikowania fluksu jest równie wygodny jak podawanie go ze strzykawki. Rozgrzewamy ponownie naszą lutownicę Rebel Technology S801A. Przykładamy grot do miedzianych drutów, fluks zaczyna działać i jak widzisz, lutowie pięknie się rozpływa i błyszczy. Tak powinno być. Nadmiar polutowanych końcówek obcinamy i wkręcamy do złącza śrubowego ARK. Ściemniacz LED działa, także operacja zakończona sukcesem. Zerknij w opis filmu, gdzie znajdziesz linki do naszego sklepu. Jesteśmy także na Facebooku, Instagramie i TikToku.